Siemanko, pozdrawiamy z Kotao. Jestem tutaj po 4 latach znowu. Nie wiem, jak to się stało, że na jednej z moich ulubionych wysp nie byłem tak długo, ale tak się stało. Nie było czasu za bardzo. No, ale w tym roku na szczęście się udało. Przyjechaliśmy tutaj trochę odpocząć, oczywiście, pozwiedzać, ponagrywać, a także zrobić kurs nurkowy. Nie mogę się doczekać. Kiedy ja ostatni raz nurkowałem? Chyba na Maldiwach. Nie, sorry, nie na Maldiwach. Chyba w Meksyku ostatni raz. Ale też dawno temu. Przy wejściu czeka pani z tabliczką, że wynajmuje skuterki, także od razu bierzemy od niej 250 tajskich batów, czyli 27,50. Okej. Dubai. Yes. Okay, come here. Tutaj pani od razu widać, że sprzedaje też łódki. A ty łódkę masz już? Tu kup co u niej. Oh, what time is convert first day to Samui? Somewhere 9:30. Tutaj macie rozpiskę też, ceny i po ile pływają. 30 at 4:30. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Sponsorem odcinka jest Holly, bezcukrowy energy drink w proszku. Mieszasz z wodą, pijesz i masz czystą energię bez zjazdu, a z kodem WOJOWNIK dostajesz 10% zniżki. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. No i dotarliśmy do naszego hotelu. Akurat na piękny zachód słońca. O, tutaj basenik jest. Ale ludzi na Kotao jest. Prawda, wiecie, ja to ostatni raz byłem pod koniec 2020... Nie pod koniec. Kurczę, no ale chyba jeszcze jak były jeszcze te słabe czasy, pod sam koniec już. Nie było tyle ludzi. Jest mamusia, a my przyjechaliśmy na najlepszą kaczkę w całej Tajlandii. Czyli... tak, 995. Mistrz. Ale powiem wam, że przez tyle lat nic się tu nie zmieniło. Cały czas wygląda tak samo. Bardzo, bardzo warto przyjechać tu tak się na Kotao. No i tak mamy zupę z takim sosikiem, z kaczką, makaronem. Do tego jeszcze kaczka z sosem i ryżem. Przepyszne. Co świadczy o dobrym miejscu? Że ludzie stoją w kolejce i czekają, żeby wejść. I tutaj zaczynamy nasz kurs nurkowy dokładnie z naszą ekipą Polish Scuba Diving. I jutro zaczynamy o 8:30. A jak coś, to patrzcie. Tu jest port 7-Eleven, do góry, do góry, do góry. Ziomek z Jamajki i dokładnie tu. Zaraz koło głównego tego, tutaj Angelika ma swoją bazę. Nasz hotel znajduje się zaraz koło głównego deptaka, gdzie znajdują się wszystkie restauracje, takie bary, hotele. Macie tu Pawła. Jest Paweł. Czego więcej chcieć? No, samo szczęście. To jest. Meduski. I w ogóle przy samej plaży jest. Także wieczorem zachód słońca jest tutaj piękny. To jest najlepsze miejsce. Zaraz wam powiem, jak ta plaża się tu nazywa dokładnie, bo nie pamiętam.
Tutaj ta plaża, co tam jest, to się nazywa Sairi Beach, dokładnie. Jak będziecie szukać hoteli na Kotao właśnie, no to najlepiej tutaj. Placek złożony, Nie, mam taką samą. pan obiera już mango. Polecam wam bardzo. Ogólnie się bierze albo z bananem i z nutellą, albo z bananem, jajkiem i nutellą, a macie jeszcze różne inne. Tutaj normalnie wieczorami jest fire show. Ciekawe, czy dzisiaj też będzie. No i zaczynamy nasz kurs nurkowy. Dzisiaj mamy pierwszy dzień. Siemanko, siemanko. Pierwszy z 3 dni. Tam mamy. Dzisiaj będziemy mieli teorię. Będziemy na basenie trenować. Tak wygląda z góry, a my idziemy najpierw do klasy i 1,5 godziny teorii. Tak w szkole. Czyli na 10 metrach ciśnienie hydrostatyczne, czyli spowodowane cieczą, jest 1 bar, ciśnienie atmosferyczne dalej nam nie działa, więc ciśnienie absolutne, suma wszystkich ciśnień to jest 1 plus 1, czyli 2. No i dobra, pierwsza teoria za nami. Ale Angie tak super opowiada, że naprawdę nawet to, co się wydaje czarną magią, to ona tak to fajnie opowie, że... Nawet Paweł zrozumie chyba. Tak, to jest okej? Połowę przespał. Nie no, żartuję. Dawał radę, on się starał się dawać radę. Ty, ale mamy w 50 pójść po tą kawę serio. No, chłopie, ja zasyjam już w prawo. No, przyda się na pewno. Teraz przebieramy się i wchodzimy do basenu już. Nie no, Paweł wygląda jak typowy nourek, to od razu widać. Przygotowujemy teraz cały sprzęt. Uczymy się jak go montować. A teraz tym... A teraz wypuszczamy. Super. No, jesteśmy już po pierwszych ćwiczeniach. W sumie już... Ile byliśmy w wodzie z godzinie? Byliśmy, bo nie? Na pewno. No i tak, na obiadek do tak 995. Kocham to miejsce, naprawdę. Tak dobrego sosu do kaczki to nie ma nigdzie. Także, no, chyba będę tutaj codziennie. Jak tam wszystkim smakuje, to czemu nie? Pierwszy dzień kursu za nami. Poszło fajnie, no wiadomo, dzisiaj trochę teorii, był basen. Takie podstawy na basenie. Wszystko fajnie poszło. Jutro przyjeżdżamy troszkę teorii, a później już wypływamy na morze, także 2 nurkowania na morzu będziemy mieli. No i w trzeci dzień to samo i egzamin oczywiście. Bo trzeba zdać egzamin, żeby dostać licencję czy certyfikat. Już tak. Kotao leży 3 wyspy. Koh Samui, Koh Phangan i Kotao. Kotao jest najmniejsza. Czy najlepsza? Dla mnie tak. Ale niektórzy wolą Samui, niektórzy lubią Koh Phangan. Każdy jest spoko. Tutaj Kotao to jest, się nazywa wyspa żółwia. Tao to jest żółw. Ponieważ podczas nurkowania można spotkać żółwie. Ale nie tylko. Angelika powiedziała nam, że w ostatnim czasie nawet 3 rekiny wielorybie, czyli te takie ogromne, widzieli w wodzie. Ja nie miałem pojęcia, że one w ogóle występują tutaj. To jest niesamowite. Powiem wam, że spotkać takiego to by było coś. Myślę, że one są tak ogromne, że masakra. Także mam nadzieję, że jutro zobaczymy jakieś fajne rybki i żółwie. Może rekina. Fajnie by było, naprawdę. Tutaj w ogóle na tej wysepce bardzo dużo backpackersów też przyjeżdża. Dużo jest fajnych hosteli z fajnym klimacikiem. Oczywiście hoteli też, ale powiem wam, że hotele teraz w sezonie są sporo drogie. Naprawdę, bo my za nasz hotel, który jest no, niby spoko miejscu, ale jest bardzo normalny.
płacimy po 550 zł za noc. To jest bardzo, bardzo dużo, jak na Tajlandię. Okej, przyjechaliśmy tutaj na Hill Rock, tak się nazywa to miejsce. No, możecie zobaczyć, bardzo ładnie wygląda, tylko musimy przejść przez to bagno, które tutaj jest. Jak przejdziemy przez to bagno, to już będzie ładnie. Patrzcie, jaki tam hotelik fajny. A, to z takim basenikiem. Ale tu mają kawę, mamo? No. Okej, dopiero teraz zobaczyliśmy, gdzie my mieliśmy iść. Miejsce, którego przyjechaliśmy, jest tam na górze. Tak to wygląda, jest restauracja, jest bar. Kolejne miejsce, 6 minut, 7 minut skuterkiem od tamtego punkciku widokowego. W ogóle tam kawałek dalej jest fajny punkt widokowy, ale z racji tego, że leciałem tam dronem nad tym, że widać dwie strony zatoki, to bez sensu było tam jechać na ten punkt widokowy, no bo byłoby to samo co z drona, dlatego przyjechaliśmy kawałek dalej na piękną plażę. Wejście tutaj na tą plażę kosztuje 50 tajskich batów. Tutaj też jest miejsce właśnie do snorkelingu. Można sobie, nie możecie zobaczyć, możecie sobie wynająć właśnie maskę. Jest trochę późno, bo jest 17 i to słońce jest takie już pół na pół. Znaczy kolor wody jest pół na pół, ale i tak dalej cudownie wygląda. Sawadika. No fajnie, kolejne fajne miejsce. No i wróciliśmy na plażę, przy której się zatrzymaliśmy. Tutaj jest najładniejszy zachód słońca. Patrzcie, z tą palmą to wygląda kapitalnie. Plaża może nie jest tu za ładna, no bo ani trochę nie jest, ale zachody słońca są piękne. No i dużo fajnych miejscówek do posiedzenia. Wczoraj wam pokazywałem to miejsce i właśnie dzisiaj sobie przyszliśmy tutaj na zachodzik. Jest tu kapitalnie. I jeszcze od razu przejdę się kawałek po plaży, żebyście zobaczyli, jak tu dzień wygląda. Wczoraj wieczorem to widzieliście, ale wiadomo, że jest zupełnie inaczej. Płynie się na wysepkę. Znaczy tam są połączone 3 wysepki w sumie ze sobą. Tam prawdopodobnie będziemy w kolejnym odcinku już. Bo nagram 2 odcinki tutaj z Kotao. Chyba, tak mi się wydaje. Jeszcze się w sumie okaże. Zobaczymy, jak będziemy z czasem, bo jutro mamy tak naprawdę prawie cały dzień nurkowania. No, zobaczymy. Wolę robić teraz takie bardziej konkretne odcinki. Więcej treści, żeby było. Ale jeśli będzie to nagrywać, to zrobię 2. Jeśli nie, no to 1. I jeszcze w tym odcinku zobaczycie to piękne miejsce. O, tutaj w ogóle... O, ale grają. Tutaj będzie w ogóle to fajne pool party. Tu też przyjdę wam pokazać. Nie, pojutrze, sorry, pojutrze.
Jutro jest Secret Party w dżungli. 2 sceny. Także też może być dobrze. W ogóle codziennie tutaj widziałem, że codziennie coś się dzieje. I no jak ktoś przyjeżdża sobie poimprezować, no to na takim Kotao ma bardzo co robić. Bardzo, bardzo. O, tutaj kiedyś, w tym Family Kitchen, dokładnie. Przepyszne jedzenie było. Było bardzo polecane w ogóle na Google. I próbowaliśmy i było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Takie typowo tajskie. Z fajnym widokiem. Warto spróbować. Wszędzie pełno leżaków rozłożonych. Każdy na zachód słońca tu przejdzie, bo ta plaża jest zdecydowanie najlepsza do tego. Przyjechaliśmy do takiego miejsca, które nazywa się Khorasan MKO. 4,9 na 1500 opinii. No i powiem wam, że jedzenie wygląda wyjątkowo pysznie. Ceny są też bardzo dobre. Także myślę, że będzie miejsce do polecenia. Mieliśmy iść spałę na galę Muay Thai, ale nie możemy jej znaleźć. Normalnie nie wiemy, gdzie ona jest. Byliśmy sprawdzić na stadionach, na których mogła być, ale jej nie ma. A na plakacie nie jest oznaczone i no nie da rady. Idę się przejść właśnie taką imprezową. O, Paweł! Będę decision with me. Idealne. Cała ulica tu jest taka w centrum. Właśnie na tej samej ulicy co Kaczka. Gdzie co kawałek jakiś bar, sklepik i różne. Tak i dochodzicie właśnie tędy do głównej plaży, gdzie jest deptak. No, świetne miejsce, ale jeszcze chyba jesteśmy tu trochę za wcześnie. Pewnie później dużo więcej się dzieje, no bo teraz ludzie głównie są na kolacji czy w restauracjach, bo restauracje były pełne jak przyjeżdżaliśmy. Jak powiem wam, że to jest całkiem dobre miejsce, bo tu jest tak, jeden hostel, tam był hostel, w ogóle na tej ulicy jest jeszcze tam prosto dużo hosteli. Kolejne jakieś bary, tutaj też widzę, że na górze pokoje hostelowe. No tak jak wam mówiłem na początku odcinka, to jest fajne miejsce dla backpackersów. Fajnie czas można tu spędzić, bardzo fajnie. Nie, dzisiaj z Pawłem odkrywamy nowe Kotao, bo tu chodzimy po ulicach, których jeszcze nawet nie byliśmy nigdy. Przyszliśmy kupić koszulkę dla Przemka. Szalenie tego ma kawalerski. Będziemy na jego kawalerskim. Chang? No. Ale 7-Eleven też jest mocno. Siemanko, poranna kawka na plaży i spacerek. Patrzcie to. Piwne drzewo. Widzicie? W Tajlandii piwo na drzewie rośnie. No i ruszamy na nasz drugi dzień nurkowy. Teraz idziemy jeszcze na parę godzin teorii, a później wypływamy już na morze i będziemy mieli 2 nurkowania po godzinie. Także świetnie, dzisiaj zaczną ładne widoki podwodne. I zaczniemy wchodzić po drabince. Pamiętajcie, jak wchodzimy, zawsze maska na twarzy, automat w ustach. Gdyby się okazało, że się poślizgniemy, przewrócimy, to jesteśmy gotowi. No, teoria skończona, zaraz ruszamy na morze. Czy najpierw coś zjeść i dopiero później. Prawdziwy, mówię wam. Ja też potwierdzam. Prawdziwy, widać od razu. No i zaraz wielki moment. Tak, właśnie chłopaki poszli po sprzęt, spakować torby. Idziemy sobie zaraz jeszcze coś zjeść, zanim wypłyniemy, bo będziemy parę godzin na morzu, także trzeba coś sobie jeszcze Ja zjeść. się trochę cykam ogólnie. Paweł też. Ja nie, ale Paweł się cyka. Oni się ze mnie ciągle śmieją. Nie! Uśmiechamy się do ciebie. No właśnie. Ja się nie śmieję, nigdy. Ja bym się nigdy nie... Stresuję, ale ja nawet nie snurkowałam za bardzo, więc ja się boję wody. A kąpałaś się kiedyś?
No, raz jakiś czas mi się zdarza, rzadko, bo rzadko, rzadko wiem. ale... To tak. No, ale mniejsza o tym. Będziemy zjeść, ruszamy, mamy dzisiaj 2 nurkowania. Jedno będzie ponad godzinę, bo tam będziemy mieli ćwiczenia na 5 metrach. Co mi się tak rozmazuje? Ćwiczenia na 5 metrach, a później będziemy schodzić jeszcze do 12 i dzisiaj to będzie tyle. Jutro będziemy schodzić na 18 metrów. Czyli ten limit, który musimy zrobić, ponieważ dostaniemy kurs zejścia do 18 metrów. Dostaniemy certyfikat. Po tym kursie właśnie certyfikat zejścia na 18 metrów. No, pomyliło mi się. Chłopaki tu dobierają cały sprzęcior dla nas, sprawdzają, wszystko działa. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Powiem wam, tak, jak zaczął się robić tutaj kurs nurkowy, to teraz zauważamy, że wszędzie dookoła ludzie robią kursy nurkowe. Ta wyspa żyje nurkowaniem, tak w 100%, naprawdę. Fajne to jest. Fajne, bo ten kurs nam też otworzy fajnie głowę na nurkowanie w innych miejscach w Tajlandii. A z takich najlepszych miejsc tutaj to oczywiście macie Koh Lipę, Similan Island, Surin Island. Surin Island to jest chyba w ogóle najładniejsze miejsce, na którym ja nurkowałem w Tajlandii. W sumie tam snurkowałem, nie nurkowałem, także nurkowanie będzie jeszcze lepsze. A kto kiedykolwiek nurkował, to wie, jak cudowny i niesamowity jest podwodny świat. Bo jest. Jak się trafi w dobre miejsce, najlepszym miejscem, w którym byłem, to był Egipt 18 lat temu. Teraz już podobno tak pięknie nie wygląda ta rafa tam, ale wtedy to było naprawdę, jakbyście w najlepszym programie na National Geographic oglądali. Niesamowite to było. To jest moim koniem, nosi mi rzeczy, wiadomo. Trzeba takiego mieć jednego w ekipie, który będzie nosił wszystko. Padło na Pawła dzisiaj. Paweł, nie komentuj. No, a tak naprawdę idziemy na łódkę. Każdy swoja torba ze sprzętem. I ruszamy. Znaczy idziemy teraz stąd, podpłyniemy tylko pod łódź, na którą wsiądziemy. Nie wiem, czemu to nie podpływa. Tą płyniemy? Ta, na bank. Przecież ty byś dalej żygał niż widział, gdybyśmy taką płynęli na pół dnia. To jest nasza łódź, na którą będziemy płynąć. Znaczy, którą będziemy płynąć na nurkowanie. Hello! Wszędzie butle porozkładane dookoła. Obciążniki. Nasz sprzęcior spakowany. Przygotowujemy cały czas sprzęt, już przygotowaliśmy kamizelki, okulary, butle trzeba było podłączyć. Schną nasze kombinezony, ciężary. Będzie dobrze. Będzie super. Wszyscy gotowi? I don't know what I'm doing. Jak z tej rolki nie wiem, czy tylko jest... Just do it. Zaczynamy. Sprawdzanko wszystkiego i później wchodzimy do wody. No i wróciliśmy z pierwszego treningu w wodzie. Super było, świetnie, naprawdę. Mega jestem zadowolony, ale jeszcze jest w wodzie. Ja z Pawłem na razie wróciliśmy. Świetnie, i za chwilę tutaj jeszcze w sumie cała grupa musi wrócić na łódkę i później płyniemy tam na to miejsce kolejne, które są takie 3 wysepki razem połączone, ale fajnie, bardzo, bardzo fajnie.
jesteśmy koło wysepki Koh-Yang. Tu wam muszę przelecieć, żebyście zobaczyli. Tutaj się ogólnie bierze łódkę, taką małą, z Koh Tao i płynie tutaj, jako wycieczka. Tu też jest jakiś hotel, także można się tutaj też zatrzymać, ale ogólnie sama wycieczka tutaj jest świetna. 400 tajskich batów kosztuje od osoby mniej więcej, żeby sobie tu przepłynąć, gdzie was bierze kierowca tam i z powrotem. Ja wam pokażę to z góry. Jutro planujemy tu z mamą być, ale nie wiadomo jaka będzie pogoda, także wolę tego nie zmarnować i od razu przelecę i wam pokażę. Co do nurkowania, petarda, naprawdę. I już Rafa była taka ciekawa. Wiadomo, to nie jest jeszcze najładniejsze miejsce. Jutro będziemy podobno na dużo ładniejszych miejscach, ale i tak było fajnie, widzieliśmy płaszczkę i to było super. Barakudę widzieliśmy, dużo innych rybek. Nemo też były. No super po prostu. Po hostelu imprezka się zaczyna. Dzisiaj Secret Party. Secret Party, które jest takie secret, że wszędzie go ogłaszają, ale idziemy zobaczyć z Pawłem. Patrzcie, jest tutaj organizowany taki pub crawl, czyli że ekipy hostelowe zbierają się wszyscy razem i chodzą razem od baru do baru, sobie piją, różne zadania wykonują, no i razem się bawią. Naprawdę w pierwszym barze już było tyle ludzi, idą teraz wszyscy na plażę, także idziemy na plażę zobaczyć z nimi. Trafiliśmy na Secret Party. Nikt nie wie, nie zna tego miejsca. Ja się dowiedziałem przez przypadek, gdzie jest. Dostałem mapę, na ręce mi narysowali i przyjechaliśmy, nie trafiliśmy. Nie, tak naprawdę to jest taki secret, że wpisujesz w Google Map Secret Party i cię dokładnie zaprowadzi na miejsce. Takie secret. No, wchodzicie, macie imprezę w lesie. Na dole sceny, tylko że jeszcze ludzi nie ma, bo się za wcześnie. Tam jedna scena, tu druga scena. Pusto. Za wcześnie jeszcze. No i dobra, koniec tego filmu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na jeszcze jedną część z Koh Tao, a także z naszych 37 urodzin. Pozdrawiam.